Zapraszam na świąteczny lampionik z dziewczynką. Wszystko wykonałam na bazie wycinanek z MDF-u. A w tym wypadku szczytem wyrazu artystycznego było zagniatanie ostrokrzewu z glinki. A całość bardzo prosta, nawet dla tych, którzy nie mają doświadczenia w takich robótkach ręcznych. Lampionik jest dwuwarstwowy, duży, bo wysoki na 25 cm. Jak widać, składa się z dwóch części oraz z podstawy, a do tego dwie choineczki. MDF ma plus, bo jest tani, ale nie jest to mój ulubiony materiał, ponieważ ma śliską powierzchnię. Wszystko zamalowuję primerem i biorę się za papier ryżowy. Mój lampionik jest nietypowy, ponieważ w środku zamiast świeczki umieściłam dziewczynkę. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i że lampionik wygląda jak okno. Dziewczynkę przykleiłam normalnie, czyli na klej do decoupage. A wokoło Zosi, bo chciałabym, żeby moja dziewczynka nazywała się Zosia, będą gałązki z ostrokrzewu. Kilka gałązek było na sąsiadującym obrazku, więc wyrwałam i przykleiłam, ale niestety to troszkę za mało. Postanowiłam gałązki domalować. Nieważne jak wyjdą, nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Ważne, żeby stworzyły ładną zieloną ramkę wokoło Zosi. Jeżeli listki wyjdą mi naprawdę słabo, to po prostu przykryję je śniegiem. Pamiętajcie, że listki zawsze będą wyglądały ładniej, jeżeli do ich malowania użyjecie więcej niż jeden odcień zielonego. Na koniec na grzbiecie listków dodałam kilka jasnych rozbłysków i niech tak już zostanie. W zimowych pracach bardzo dobrze sprawdza się chlapanie białą farbą. Kropeczki wyglądają jak śnieżek i dodają charakteru vintage. Przed chlapaniem dziewczynkę nakrywam, bo jak będę miała pecha, to najwięcej kropek będzie miała na oku i na nosie. Zosia ma być dziewczynką z okienka, więc maluję powierzchnię kilkukrotnie lakierem o bardzo mocnym błysku. Zwróćcie uwagę, jak ta powierzchnia błyszczy się na końcu. Ja pomalowałam Zosię 3 razy. Na przedniej części lampionu będą zadrapania, dlatego brzegi przeciągam świecą, a następnie zamalowuję wszystko brązową farbą akrylową. Farba wyschła i teraz cały lampion delikatnie z przodu pobielę. Dzięki temu wygląda jak odrobinę przypruszony śniegiem. Papierem ściernym zeskrobuję brzegi i mogę teraz wziąć się za choinki. Dwa kolory zielonego, szary i biały. Teraz mogę pomalować choinki. Farby gąbeczką mieszam niedokładnie, dzięki temu otrzymuję efekt przenikających się kolorów. Choinki ozdobię szablonami. Pierwszy z nich to gałązki, gruby szablon świetnie nadający się także do past. Jeżeli tego typu grube szablony chcemy odbijać farbą, najlepiej jest do tego użyć właśnie takiego pędzla szczecinowego. Gąbeczki nie polecam, gąbeczka po prostu się tutaj nie sprawdzi. Drugi szablon na drugą choinkę to przeurocze śnieżynki. A jeżeli szukacie jeszcze innego szablonu zimowego, to zapraszamy do naszego sklepu. Mamy w tym roku naprawdę fajny wybór. Choinki niech sobie schną, a ja przechodzę do glinki super lekkiej i będę z niej wygniatała listki oraz owoce ostrokrzewu. Jeżeli macie już takie ozdoby kupione gotowe, to świetnie, ale ja nie miałam, więc sobie musiałam zrobić. Listki odbiłam na moldzie do foamiranu, a kuleczki po prostu wykulam. A jak mają być takie odjechane w kosmos i super, to możemy jeszcze w nich zrobić dziurkę. Wykulane, wysuszone można pomalować. Oczywiście do pomalowania najlepsze są farby akrylowe. Listki na zielono, a owoce na czerwono, czyli nic odkrywczego. Natomiast dobrym pomysłem jest przemalowanie listków suchym pędzlem na biało, dzięki temu wyglądają jakby były ośnieżone. Lampionik ozdobię jeszcze napisem oraz gwiazdkami. Wszystko porządnie przemalowuję 2 razy białą farbą akrylową. Ten moment w moich pracach lubię najbardziej. Wszystko mam już przygotowane i trzeba całość zlepić do kupy. Postanowiłam, że nie chcę, żeby dwie części lampioniku dokładnie do siebie przylegały, dlatego oddzielę je dystansem zrobionym ze zwykłej tektury. A teraz chwila na kompozycję i można w końcu wszystko skleić razem.
Do wykończenia warto użyć kilku fajnych preparatów, które stworzą nam zimową atmosferę. To jest lakier 3D. Jeżeli coś ma się punktowo świecić, to on się do tego znakomicie nadaje. Pasta koralikowa jest świetna, ponieważ przy jej pomocy możemy zrobić przepiękne lodowe nacieki. A jak nam coś nie wyjdzie, świetnie, dyskretnie zamaskowuje wszystkie takie niewielkie niedociągnięcia. Ja lubię jeszcze pastę koralikową posypać mikrokulkami. Myślę, że to wygląda bajkowo. I oczywiście przyda nam się sztuczny śnieg, zarówno ten w słoiczku, jak i w aplikatorze. Wiem, że ta wersja w aplikatorze ma swoje wady, że dzióbek się przytyka, ale co z tego, nie ma alternatywy na rynku, więc używam. A na koniec wszystko grubo posypuję brokatem, dodaję zasmażki i gotowe. Skończony stroik lampionik świąteczny prezentuje się tak. Jak zwykle wszystkie produkty, które używam w filmie, znajdziecie w naszym sklepie, a linki do produktów znajdują się w opisie filmu, czyli na dole. Dziękuję za uwagę. Wszystkim pociągającym życzę zdrowia i zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.